How not to stutter and speak fluently in a foreign language. To speak fluently and without a stutter in a foreign language, you don't really need to learn it like super well. You can just learn it enough. Ja angielski znam mniej więcej, no tak jak polski, można już powiedzieć, już od dosyć dawna, już prawie 20 lat tu mieszkam w Londynie, jestem po anglistyce. Też po hiszpańsku się dogaduję w miarę okej, znam podstawy paru innych języków, no i obserwuję, prawda, siebie i wiele innych ludzi, jedno, dwu, trzyjęzycznych i więcej języcznych, z którymi tu się spotykam. No i też mam, powiedzmy, pracowałem kiedyś jako nauczyciel języka angielskiego, to jest moje takie wykształcenie też w tym kierunku. No i też jeszcze zajmuję się rozwojem osobistym, więc chcę wam powiedzieć, że jest to coś, co każdy, kto się chyba uczy języka obcego, popełnia taki, może nie błąd, tylko dochodzi do pewnego takiego etapu, kiedy zaczyna się tak jakby jąkać trochę, zamyśliwać i wydaje mu się, że takie myśli chodzą nam po głowie, kurde, wcale nie jestem aż taki dobry, kurde, ludzie widzą, że się jąkam, pewnie dobrze mnie nie postrzegają i takie tego typu myśli podobne, ale tak naprawdę to jest głupota. Zaobserwuj siebie sam, jak mówisz po polsku, zakładając, że polski jest twoim pierwszym językiem, że w pewnych sytuacjach też czasami brakuje ci słów, przynajmniej większości ludziom. Są ludzie, którzy non-stop trajkoczą cokolwiek, nie, ale ludzie, którzy normalnie zastanawiają się nad tym, co mówią, od czasu do czasu, a czasami często, spowalniają, robią zastanawiają się i zaobserwuj siebie. Jeżeli robisz to samo w języku polskim, to dlaczego miałbyś tego nie robić w obcym języku, którego dopiero się uczysz, nawet jeżeli go bardzo dobrze znasz? Więc to jest pierwsza rzecz, którą trzeba zaobserwować. Ale to, że ja ci powiedziałem, to nie wystarczy. Ty musisz to zaobserwować u siebie, jak mówisz po polsku. Przypomnij sobie jakąś sytuację, teraz niedawną rozmowę z kimś, którą przed chwilą miałeś, czy dzisiaj, najlepiej jakoś za świeżo, czy tak ci rzeczywiście non-stop szło płynnie. Jeżeli nie, zacznij sobie obserwować. Zadanie twoje domowe, zaobserwować siebie w rozmowie po polsku z innymi ludźmi. I wiadomo, jest to czasami ciężko, bo jesteśmy skupieni na rozmowie zamiast na obserwowaniu rozmowy, nie? Ale zaobserwuj rozmowę i zobaczysz, że będziesz mieć ten przełom, nie? Samo to, że ja ci powiedziałem, nie wystarczy. Więc to jest raz. Dochodzimy do tego pewnego poziomu i wydaje nam się, że się jąkamy, a chodzi o to, żeby nie w swoim umyśle mieć taki stan umysłu, że nie jąkam się, tylko po prostu zastanawiam się nad tym, co mówię, biorę odpowiedzialność za to, co mówię i nie chcę powiedzieć czegoś głupiego. To jest numer 1. Numer 2, powtarzaj też sobie, to jest normalne, że się popełnia błędy językowe, jak się mówi, bo nawet jak mówimy po polsku, zauważ w tym wideo, ile razy ja się tam zająkałem, czy pomyliłem, czy zmieniłem już w samym tym wideo. Więc to jest normalne, że w czasie normalnej rozmowy coś tam się pomyli, zmienimy tok myślenia. Jak piszemy coś, to też piszemy, może zmienię to, może zmienię tamto i w końcu wychodzi nam super fajne, ale tylko jak napiszemy. No jak mówimy, to nie mamy tego komfortu, prawda? Też nie obserwujemy się, więc te błędy robimy. Jest okej robić błędy. Wbij to sobie do głowy. Jak zrobisz błąd, to kolejna zasada, wbij sobie do głowy. Nie tłumacz się nikomu, dlaczego zrobiłeś błąd, że zrobiłeś błąd. Nikomu nie zaimponujesz w ten sposób. To jest ten błąd, co ja robiłem często. Chciałem powiedzieć to czy tamto, poprawiam swoją gramatykę czy słownictwo, ale patrząc z perspektywy czasu, to było żałosne. No kurde, ktoś, kto ze mną rozmawia, co go to, że ja mu się poprawię potem, nie? Zwłaszcza jeżeli to robię, nie wiem, jakiś czas później albo pisemnie na przykład, nie? Bo jeżeli w rozmowie, to mogę podejść, słuchaj, bo ja chyba źle powiedziałem złą zasadę gramatyczną, bo chyba powinno być tak, nie mógłbym tam zagadać jakoś tak. Ale naprawdę, zapomnij o tym, nic tego nie rób. Jeżeli chcesz się coś nauczyć, to zadaj pytanie. A jeżeli wiesz, że zrobiłeś błąd i nie musisz pytać, to zapomnij i wiesz, jak to mówią angielskojęzyczni, move on with life, czyli samoobserwacja w języku polskim i pogodzić się z tym, że wszyscy robimy błędy językowe i nie wiem, czy są jakieś osoby, które nie robią tych błędów, może jest tam kilka, co mają taki talent typowy do języka, że zawsze płynnie mówią, nawet jak się narąbią i w ogóle, ale ogólnie
trzeba się wyluzować, zaakceptować, tak to jest. Tak samo jak nie jesteśmy, kurde, mistrzami świata w sprincie, jest tylko jeden mistrz świata zawsze, może być kilku równie dobrych, ale tylko ich kilku, natomiast większość ludzi, no niestety, daleko nam brakuje. To jest normalne, więc jeżeli uczysz się języka obcego, nie staraj się od razu być, wiesz, kimś, kto się urodził z tym językiem, nie? Bo to jest bez sensu, no. Także have a good one. Take care.